Dzień dobry kochani, albo w sumie dobry wieczór, bo jest godzina 21:29. Za oknem konkretna burza, a ja dla Was nagrywam film. I dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać taką podkładkę, taką mandalę. Moim zdaniem wzór jest prześliczny. Jak widzicie, możecie go wykonać wielokolorowego albo z dwóch kolorków. I ja dzisiaj dla Was zrobię z dwóch kolorów, ale każdy kolor będzie zmieniany, można powiedzieć, na bieżąco. Także wielokolorową też będziecie mogli w ten sposób zrobić. No i co jest nam potrzebne? No standardowo potrzebujemy włóczki. I ja pracuję na włóczce Yarnart Jeans i to nie jest żadna reklama. Mi się po prostu na niej wygodnie pracuje. I tak, potrzebujemy przynajmniej dwa kolory, bo próbowałam robić ten wzór jednym kolorkiem, ale nie wyszło to tak ładnie. Ale jak chcecie, oczywiście możecie robić inną włóczką. Ten wzór no w sumie pasuje do każdego materiału. Mamy włóczkę, przynajmniej dwa kolory, szydełko. I tutaj dobrałam rozmiar 3 mm. Oprócz tego standardowo potrzebujemy jeszcze tylko nożyczki oraz igłę. I to jest wszystko, co jest nam potrzebne. Jak zwykle zachęcam do zostawienia łapki w górę pod moim filmem oraz do zasubskrybowania kanału. Także kochani, wiemy co i czym robimy. Zaczynamy. Pierwsze okrążenie zaczniemy od magicznego kółka i jak zwykle odsyłam Was do tego filmiku, tutaj Wam się wyświetli albo wkleję Wam w opisie również link. Tam pokazuję krok po kroku, jak kółeczko wykonać. Jest to chyba jeden z popularniejszych filmów na moim kanale i myślę, że można z niego właśnie magicznego kółeczka się nauczyć. I tak, jak już będziemy mieli kółko gotowe, robimy 3 oczka łańcuszka. 1, 2 i 3. Następnie wykonujemy 11 słupków. Te pierwsze 3 oczka łańcuszka to jest taka imitacja słupka. I robimy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 słupków plus jeden łańcuszek imitujący słupek, więc w sumie mamy 12 słupków. Zaciskam sobie moje kółeczko i wbijam się tutaj w ten właśnie pierwszy słupek. O, widzę, że kot mi tutaj maszerował. Pierwszy słupek, który nam tu imitował, przepraszam, ten łańcuszek, który nam imitował słupek i wbijamy się w jego górne oczko. I robimy oczko ścisłe. Następnie ucinamy tą nitkę, wyciągamy ją i wszystkie niteczki, które będziemy tutaj mieli ucięte, będziemy wrabiać w naszą pracę, tak żebyśmy później nie musieli ich wszywać. Bierzemy drugi kolor i zaczynamy na którymkolwiek chcemy słupku. Wbijamy się w którykolwiek słupek, tutaj pod 2 oczka. W ten sposób składamy włóczkę, żebyśmy mieli, można powiedzieć, 2 końce. Chwytamy sobie to szydełkiem i przeciągamy przez tutaj te niteczki słupka. Mamy taką prowizoryczną pętelkę na szydełku i teraz właśnie przez tą pętlę przeciągamy obie te nitki i ciągniemy do momentu, aż nam krótsza niteczka wyjdzie. Tutaj sobie zaciskamy, zaciągamy i tak. Tą nitkę krótką układamy wzdłuż robótki w lewą stronę. Układamy sobie w sumie obie te niteczki i zaczynamy pracę. Najpierw robimy 2 oczka łańcuszka i teraz w tym samym słupku, w tym samym miejscu, gdzie zaczynaliśmy, robimy 3 słupki łączone górą. Tak, robimy narzut, wbijamy się w to samo miejsce, patrzymy, żeby nitka była tutaj
ułożona. Przeciągamy włóczkę i mamy teraz 3 pętelki na szydełku. A następnie przeciągamy włóczkę przez 2 pętelki i 2 na szydełku zostawiamy. Znowu robimy narzut, wbijamy się w to samo miejsce, przeciągamy włóczkę i przez 2 pętelki i raz jeszcze robimy to samo, czyli robimy narzut, wbijamy się w ten sam punkt, w to samo miejsce, przeciągamy włóczkę, teraz przeciągamy włóczkę przez 2 pętelki, mamy 4 pętelki na szydełku i przez wszystkie 4 przeciągamy nitkę. Teraz 2 oczka łańcuszka i nad kolejnym słupkiem robimy prawie to samo. Robimy tym razem 4 słupki łączone górą. Narzut, wbijamy się w kolejny słupek, przeciągamy włóczkę, mamy 3 pętelki. Teraz przeciągamy włóczkę przez 2 pętelki, narzut, w to samo miejsce się wbijamy, przeciągamy włóczkę. Teraz przez 2 pętelki, mamy już 3 pętle na szydełku, znowu narzut, w to samo miejsce się wbijamy, przeciągamy włóczkę przez 2 pętelki i raz jeszcze narzut, w to samo miejsce się wbijamy, przeciągamy włóczkę przez 2 pętelki i mamy 5 pętli na szydełku i przez wszystkie 5 przeciągamy włóczkę. Mam nadzieję, że nie za szybko tłumaczę. Teraz 2 oczka łańcuszka i w kolejnym słupku robimy dokładnie to samo co tutaj, czyli 4 słupki łączone górą. Narzut, wbijamy się w słupek, przeciągamy włóczkę, mamy 3 pętelki na szydełku, przez 2 przeciągamy włóczkę, 2 zostawiamy na szydełku. Tu sobie pamiętamy o tych niteczkach, żeby je układać wzdłuż pracy. Znowu narzut, w to samo miejsce się wbijamy, przeciągamy włóczkę przez 2 pętelki, mamy już 3, narzut, w to samo miejsce się wbijamy, przeciągamy włóczkę, przeciągamy następnie przez 2 pętelki i raz jeszcze narzut, w to samo miejsce się wbijamy, przeciągamy włóczkę przez 2 pętelki, mamy 5 pętelek na szydełku i przez wszystkie 5 przeciągamy włóczkę. O, i mamy kolejne 4 słupki łączone górą, 2 oczka łańcuszka i nad kolejnym słupkiem robimy dokładnie to samo. Ja tu już robię troszkę w przyspieszonym tempie. 3, 4 i przez wszystkie 2 oczka. W kolejnym słupku 4 słupki łączone górą. Pozwolicie, że już tutaj odrobinkę właśnie przyspieszę. 2 oczka łańcuszka i tak, kochani, przerabiamy dookoła, nad każdym słupkiem robiąc 4 słupki łączone górą, a następnie 2 oczka łańcuszka. I w sumie powinniśmy mieć 12 takich słupków łączonych górą, takich grupek słupków. Dobra, ja zrobię to poza kadrem, wy proszę również dokończcie to okrążenie i widzimy się za chwilę. Przerobiłam praktycznie całe okrążenie. Na końcu robimy jeszcze 2 oczka łańcuszka i teraz przebijamy się przez te tutaj niteczki w pierwszej grupie słupków. Tutaj na górze i robimy oczko ścisłe, oczko łańcuszka dla zabezpieczenia. Następnie ucinamy tą niteczkę i ją wyciągamy. I drugie okrążenie mamy gotowe. Teraz możemy sobie obciąć już te niteczki, żeby nam się nie plątały. I bierzemy z powrotem kolejny kolor. W moim przypadku to jest ten kremowy, beżowy. I tak, zaczynamy na którymkolwiek z łańcuszków. Tu jest obojętne, gdzie zaczniecie. I teraz tak samo składamy sobie włóczkę, tak żebyśmy mieli 2 końce. Przeciągamy sobie tą naszą prowizoryczną pętelkę. Następnie przez tą pętelkę przeciągamy obie nitki do momentu, aż nam krótsza
wyjdzie. Zaciągamy sobie wszystko, nitkę układamy w lewą stronę wzdłuż pracy i zaczynamy trzecie okrążenie. Jest dosyć proste. Zaczynamy je od oczka łańcuszka, a następnie na tym łańcuszku z poprzedniego okrążenia robimy 3 półsłupki. 1, 2 i 3. Przeskakujemy na kolejny łańcuszek, gdzie robimy również 3 słupki. Przeciągamy włóczkę, mamy 2 pętelki i przez 2 przeciągamy włóczkę. Drugi i trzeci i kolejny łańcuszek. Znowu robimy 3 półsłupki. Raz, 2, 3. Na kolejnym łańcuszku 3 półsłupki i tak działamy dookoła. Pozwolicie, że ja w przyspieszonym tempie przerobię to okrążenie. Bo tu chyba nie ma co robić cięć. Też myślę, nie muszę tu za wiele tłumaczyć, więc mam nadzieję, że mnie nie napiszecie mi w komentarzach, że działam za szybko. Już powolutku kończę to okrążenie. 3 i raz, i 2, i 3. I teraz wbijamy się w pierwszy półsłupek i robimy oczko ścisłe, zamykające, czyli z oczkiem łańcuszka. Włóczkę sobie ucinamy, odkładamy na później, bo nam się jeszcze przyda. I tak, tutaj, które niteczki schowaliśmy, to możemy uciąć jedną i drugą. I wracam do koloru, który gdzieś mi zaginął. Mamy go. I tak, kolejne okrążenie zaczynamy, kochani, na jednym z półsłupków. I tak, jak mamy 3 półsłupki tutaj na łańcuszku, to zaczynamy po prawej stronie. W pierwszym półsłupku po prawej stronie z grupy. Obojętne, który, byle pierwszy z prawej. Z któregokolwiek z 3. I tak, przeciągamy standardowo włóczkę. Następnie przez pętelkę obie nitki. I teraz tak, tą sobie niteczkę układamy w lewą stronę i robimy 3 oczka łańcuszka. Raz, oj, 2 i 3. To nam imituje pierwszy słupek. Następnie w kolejnym półsłupku robimy 2 słupki. Narzut, wbijamy się w półsłupek, przeciągamy włóczkę, następnie przez 2 i przez 2. Zresztą, co ja Wam tłumaczę, tu już robiliśmy słupki. I w tym samym miejscu drugi słupek. W kolejnym półsłupku 1 słupek. I tak będzie wyglądać sekwencja na każdym tutaj z tych 3 półsłupków. Czyli robimy słupek, 2 słupki, 2 w jednym i słupek. I znowu słupek, 2 w jednym i słupek. I tak, kochani, lecimy dookoła naszej mandali, naszej podkładki. Ja zrobię to poza kadrem. Wy proszę zróbcie również to okrążenie tutaj do końca. I ja tutaj na końcu wrócę do Was. I tak, jak jesteśmy pod koniec okrążenia, to wbijamy się tutaj w górne oczko tego pierwszego słupka z oczek łańcuszka. Robimy oczko ścisłe, zamykające, czyli z oczkiem łańcuszka. Ucinamy sobie tą niteczkę i tutaj jeszcze wyciągamy. I tu jak pochowaliśmy sobie w trakcie pracy te nitki, to również je możemy uciąć. I tak, ten kolorek, ten drugi, nazwijmy go drugim, nie będzie nam już potrzebny. Jeszcze się przyjrzałam dokładnie, ale nie będzie nam potrzebny. Zostały nam 2 okrążenia, które zrobimy
Wybaczcie, okno miałam otwarte, nie wiem czy było słychać, które zrobimy tym pierwszym kolorem. I tak, zaczynamy sobie na którymś pojedynczym słupku. Przykładowo, tu mam pojedynczy, tu są podwójne i tu pojedyncze. I zaczynamy właśnie na pojedynczym słupku. Ja sobie wbiłam w słupek po prawej stronie od tych dwóch słupków. Standardowo przeciągamy włóczkę i robimy, przyjrzę się tylko dokładnie, robimy oczko łańcuszka, a następnie półsłupek w tym samym tutaj słupku, gdzie zaczęliśmy. Pamiętamy o ukrywaniu nitek. Następnie w kolejnym słupku półsłupek. I teraz cofniemy się tutaj do przedostatniego całego okrążenia, które zrobiliśmy. Czyli nie wbijamy się tutaj w to okrążenie, tylko tutaj pomiędzy te dwa słupki. I robimy narzut. Teraz się wbijamy tutaj poniżej tych dwóch słupków, to miejsce, przeciągamy włóczkę, tak dosyć długi tutaj mamy elemencik, a następnie przeciągamy włóczkę przez dwie pętelki i przez dwie pętelki. Lokalizujemy kolejny słupek i w nim robimy półsłupek. W kolejnym słupku, tu mamy pojedynczy słupek, robimy półsłupek, w kolejnym słupku półsłupek, w kolejnym słupku półsłupek i tutaj mamy, widzicie, znowu się niteczka pląta, znowu dwa w jednym i wbijamy się tutaj w to jasne okrążenie, narzut, tu się pod te słupki wbijam, przeciągam włóczkę przez dwie pętelki i przez dwie pętelki i teraz w słupek się wbijam i robię półsłupek i znowu nad słupkiem półsłupek, nad słupkiem półsłupek i znowu mamy tutaj dwa słupki, robimy najpierw półsłupek, a następnie znowu robimy słupek tutaj poniżej tych słupków. Przeciągamy sobie włóczkę przez dwie pętelki i przez dwie pętelki. Znowu wyszukujemy tutaj słupek i robimy w nim półsłupek. I tak, kochani, pracujemy dookoła. Pojedyncze półsłupki robimy nad każdym słupkiem. Dodatkowo tutaj pomiędzy, można powiedzieć, tymi podwójnymi słupkami robimy słupek. Pamiętamy, żeby się tutaj doszukać słupka i na nim również robimy półsłupek. I tak przerabiamy dookoła. Pozwolicie, że zrobię to okrążenie już poza kadrem i wracam do Was tutaj pod koniec. Przerobiłam okrążenie do końca. Jeszcze tylko wbijamy się w pierwszy tu półsłupek i robimy oczko ścisłe. I tak wygląda przedostatnie okrążenie. Kolejne okrążenie zaczynamy od oczka łańcuszka, a następnie robimy półsłupek nad półsłupkiem. W kolejnym półsłupku półsłupek i dochodzimy do słupka i na nim robimy dwa w jednym, dwa półsłupki w jednym, czyli wbijamy się, przeciągamy włóczkę przez dwie pętle i raz jeszcze w to samo miejsce się wbijamy i przez dwie pętelki. Znowu nad każdym półsłupkiem robimy półsłupek, czyli raz, dwa, trzy i cztery pojedyncze półsłupki, nad słupkiem dwa półsłupki i znowu cztery pojedyncze półsłupki, raz, dwa, trzy i cztery, nad słupkiem dwa półsłupki.
I tak przerabiamy, kochani, dookoła, do końca. Tą naszą mandalę, tą naszą podkładkę. Nawet na upartego, jak dodamy frędzle, to może to być łapacz snów. Także zastosowań możemy mieć troszkę do tego. Dywanik dla Barbie. Dobra, kochani, bo ja tutaj robię. Nic w sumie nie wniosę teraz dookoła. Przerabiamy tak, jak Wam pokazałam. Ja to przerobię poza kadrem i wracam do Was na podsumowanie. Przerobiłam, kochani, dookoła. Jeszcze na sam koniec, w pierwszym półsłupku, robimy oczko ścisłe i oczko łańcuszka. I teraz tak, ucinamy tą nitkę. Tu sobie ją wyciągniemy. Wszystkie niteczki, które tutaj nam zostały niepochowane, znaczy, które pochowaliśmy w trakcie robótki, to sobie możemy uciąć. Ja nitkę od magicznego kółka ucinam, ale jeżeli macie ochotę i jakieś obawy, to śmiało możecie ją wszyć w słupki tutaj. I została mi jedyna niteczka, którą wszyję, ta końcowa, i wszywam ją po prostu tutaj w półsłupki. Gdzieś mi zaginęła moja metalowa igła. Powiem Wam, najwygodniejsza do takiego wszywania, właśnie taka dziewiarska metalowa igła. Te plastiki, o, znalazłam. Te plastiki są dosyć takie toporne. I przez kilka półsłupków się przeszywamy. Ucinamy niteczkę i mamy gotową pracę. Sądzę, że ten dobór kolorystyczny jest naprawdę trafiony. Zresztą wszystkie te podkładki prezentują się ślicznie. Ja Wam za dzisiaj serdecznie dziękuję. Raz jeszcze zachęcam do łapki w górę oraz do subskrypcji mojego kanału. Filmy są 3 razy w tygodniu, także będzie i jest co oglądać. Ja Wam za dzisiaj serdecznie dziękuję. Trzymajcie się cieplutko. Wszystkiego dobrego, kochani, i powodzenia.